Miasto to nie tylko ulice i budynki. To przede wszystkim ludzie i język, którym je opisują. Nieoficjalna mapa Łodzi to projekt pod kierownictwem dr Justyny Groblińskiej, który pozwala poznać miasto na nowo, od lokalnej, lingwistycznej strony. Projekt Nieoficjalna Mapa Łodzi to pomysł przeniesienia nieoficjalnych nazw miejskich Łodzi z książki, którą opublikowałam w drugim wydaniu w ubiegłym roku, do mapy, która jest częścią cyfrowego archiwum Łodzian Miastograf. Udało nam się zebrać 234 punkty na mapie naszego miasta właśnie z tymi nieoficjalnymi nazwami miejskimi. O jakich nieoficjalnych nazwach mowa? Na przykład skrzyżowanie Palaczy, a więc ulic Jaracza i Kopcińskiego. Buła, czyli Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, czy też Rondo Solidarności opisane na mapie mianem Ronda Straconego Czasu. Te rozmaite nieoficjalne nazwy to jest coś, co bardzo, bardzo często wychodzi w naszych wywiadach, naszych kontaktach społecznych. Gdzieś tam na mapach również, kiedy ludzie dodają zdjęcia, zaznaczają te nieoficjalne nazwy. Pomyśleliśmy, że byłoby świetnie, żeby mieć taką siatkę, która będzie poświęcona tylko temu tematowi. Projekt Nieoficjalna Mapa Łodzi został zrealizowany w ramach konkursu Science Hub UL, edycja Unique. W ramach współpracy badaczy Uniwersytetu Łódzkiego ze Stowarzyszeniem Topografie w Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf pojawiła się kolekcja 234 zdjęć miejsc, którym mieszkańcy nadali oddolnie nieoficjalne nazwy. Mapa działa na zasadzie spajania fotografii, opisu i mapy. Tak działa cały portal Miastograf. Kolekcja Nieoficjalna Mapa Łodzi jest taką spójną całością, po której można podróżować, ale można też na portalu wpisać jakieś hasło, nieoficjalną nazwę albo adres i wtedy wyskoczy nam w wynikach nie tylko ten wynik właśnie z nieoficjalnej mapy Łodzi, ale też archiwalne, wcześniej dodane zdjęcia na Miastografie, co pozwala nam obejrzeć tę okolicę na przestrzeni czasu. Mapa powstała z myślą o szerokim gronie odbiorców i właśnie dlatego może przydać się w wielu różnych sytuacjach. Wyjściowo zawsze myślimy o mieszkańcach Łodzi, ale nie tylko obecnych, również tych byłych, bo diaspora łódzka rozsiana po całym świecie jest sporą częścią naszych odbiorców. Bardzo często oni zwiedzają wirtualnie mapę Miastografu, ale Miastograf jest też bardzo ważnym narzędziem dla wszystkich osób, które są świeżymi mieszkańcami, mieszkankami Łodzi, którzy tak jak ja kiedyś przyjechali do tego miasta, nie wiedzieli, nie wiedzą o nim nic i dzięki temu mogą poznać jego topografię i jego historię, a ponieważ anegdota mówi, że w Łodzi można być lodzermenszem nawet przez 5 minut na dworcu, no to oczywiście również to jest narzędzie, które będzie świetne dla turystów, ale też dla wszystkich profesjonalistów, profesjonalistek, którzy pracują jako przewodnicy, edukatorzy, edukatorki, którzy wykorzystują po prostu tą historię łódzką. Umieszczenie nieoficjalnych nazw na mapie to nie tylko praktyczne ułatwienie, lecz także sposób na zachowanie lokalnej tradycji i przekazanie jej kolejnym pokoleniom. Cóż, mam nadzieję, że ten projekt pomoże nam zachować to dziedzictwo, które jest to łódzkie dziedzictwo, bo te nieoficjalne nazwy często są bardzo różne od tego, jak wyglądają nazwy oficjalne. Często kompletnie nie przystają do tego, co jest zapisane w dokumentach urzędowych. I niestety te nazwy znikają, bo ulice zmieniają swoje nazwy, miejsca przestają istnieć, ale też po prostu ludzie się starzeją, umierają. Często młodsze pokolenia nie nazywają miejsc w ten sam sposób. I myślę, że to jest bardzo ważne także dla przyszłych pokoleń badaczy, ale też dla łodzian, żeby zachować te wszystkie nieoficjalne nazwy, te wszystkie określenia, które niosą za sobą setki lat łódzkiej historii, często setki lat łódzkiej historii. Pomimo ściśle lokalnego charakteru realizacji, w całym projekcie nie zabrakło jednak miejsca na współpracę międzynarodową. W łączeniu lingwistyki z socjologią łódzkim badaczom pomógł Uniwersytet w Zagrzebiu, który razem z Uniwersytetem Łódzkim i 8 innymi europejskimi szkołami wyższymi tworzą Sojusz Miast Postindustrialnych Unique. I took part in this project
for analyzing the city map and exploring about unofficial names. And I will later compare it to Croatian unofficial names. This is my part, and to add some sociological perspective to this linguistic perspective, which is very interesting to deal with interdisciplinarity. Obie strony tej międzynarodowej współpracy mogły przekonać się, jak wiele możliwości daje przynależność do społeczności UNIC. Sojusz nie tylko ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów naukowych, ale także tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwijania wspólnych pomysłów i realizacji projektów, które wykraczają poza granice jednej uczelni czy kraju. Being part of the UNIC Alliance is a great opportunity for the University of Zagreb as the institution, our students, professors, as well as administrative staff. It helps us to closely collaborate with partner universities across Europe. We promote various international relations cooperation models. We build new projects, and we can address new challenges that Europe is facing today and try to share our knowledge and build possible solution to these problems. I think it should be more used or more promoted. And I think that we have the opportunity in Zagreb to promote it more, and I'm looking forward to doing this because it's very nice. It is not a large network, but it's a good network. Jest to projekt bardzo wspierający i pomagający działać zarówno lokalnie, jak i w tym obszarze zagranicznym. Jak najbardziej warto wziąć udział w tego typu projekcie. Nieoficjalna mapa Łodzi ma szansę wywierać długofalowy, pozytywny wpływ na miasto, jego tożsamość i życie kulturalne. To właśnie takie inicjatywy pozwalają lepiej poznawać Łódź, zachowywać jej historię i odkrywać znaczenia miejsc, które na co dzień mijamy.